Tworzenie filmów stało się jeszcze prostsze. Łączysz realne ujęcia z wygenerowanymi i robisz efekty bez wychodzenia z programu do montażu. A wszystko dzięki nowej integracji Adobe i Hixfield. Dziś pokażę Ci, jak korzystać z tych funkcji krok po kroku. Zaczynamy. Generowanie filmów AI jest już z nami od dłuższego czasu, ale często jest niewygodne. Musimy wygenerować treści w jakimś narzędziu, potem przenieść się do programu do edycji, wprowadzać ręczne poprawki, a gdy coś jest nie tak, znowu wracamy do generowania i tak w kółko. Hixfield, czyli narzędzie do generowania materiałów AI, postanowił uprościć ten proces i stworzył integrację do programu Adobe After Effects albo Adobe Premiere. Dzięki tej integracji możesz generować filmy AI bezpośrednio w Adobe, możesz generować obrazy, możesz zmieniać proporcje danych treści, możesz usuwać tło oraz właśnie zaznaczyć element, który ma zostać edytowany. Możesz również zwiększyć rozdzielczość danego klipu, dzięki temu poprawisz jego jakość. Jak działa to w praktyce? Zaraz pokażę Ci to wszystko krok po kroku, ale na początek musimy zainstalować takie rozwiązanie. Na początek kliknij link, który znajduje się w opisie tego filmu, zostaniesz przekierowany na stronę Hixfield, która jest partnerem tego odcinka. I tutaj będziesz miał opcję doinstalowania tego dodatku. W zależności od tego, jaki masz system, czy macOS, czy Windows, musisz wybrać jedną z możliwych instalacji. W przypadku Windowsa będziesz musiał wykonać dodatkowy krok. Być może, gdy już zobaczysz ten film, będzie to uproszczone. Kliknij sobie tutaj lub tutaj i pobierz instalator. W momencie nagrania osobiście potrzebowałem jeszcze tego dodatku, żeby otworzyć plik instalacyjny. To jest bezpłatne narzędzie, pobierasz go na Windowsa i dzięki temu możesz wykonać instalację. Po zainstalowaniu dodatku klikasz sobie na plik, który pobrałeś ze strony Hixfield. Następnie program zapyta Cię, czy chcesz doinstalować to rozszerzenie. Klikam instaluj i teraz Hixfield jest instalowany w programach, które posiadam. Mogę zobaczyć tutaj w jakich, Premiere Pro. Teraz uruchamiam program. To jest akurat wersja 2026, ale w tych starszych od 2024 powinno również działać. Otwieram nowy projekt, klikam na Window i w tym miejscu mamy Extension. Jeśli instalacja przebiegła prawidłowo, mamy tutaj Hixfield. Klikasz sobie w tym miejscu i za pierwszym razem poprosi Cię o zalogowanie się do systemu. Możesz sobie oczywiście przenieść taką kartę w dowolnym miejscu, możesz poszerzyć ją lub zmniejszyć. I teraz mamy dużo możliwości dodatkowych, o których mówiłem Ci wcześniej. Przejdźmy sobie przez kilka z nich. Na początek materiał, który nagrałem telefonem z ręki, spacer przy malowniczych garażach. Możemy to w bardzo prosty sposób zmienić. Jest tutaj kilka opcji. Przede wszystkim po wybraniu danego elementu możemy wejść sobie na Hixfield. Jeśli nie chciałbyś takiego tła, to mamy tutaj gotową funkcję Remove Background i w tym miejscu mamy podgląd naszego filmu i możemy wpisać, jaki element ma zostać. W tym wypadku po prostu wpiszę man jak mężczyzna. Po polsku też oczywiście to wszystko działa, ale nie zawsze system łapie, więc najlepiej pisać tutaj po angielsku, jeśli to nie jest dla Ciebie problemem. No i po chwili mamy generację bez tła. Przy tej funkcji, gdy wpisałem polecenie po polsku, nie zadziałało. W przypadku angielskiego polecenia wszystko działało. Tutaj mamy przycisk i po kliknięciu możemy automatycznie dodać taki element do naszej osi czasu. Tak wygląda poprawka. Mamy wycięte tło. System nie gubi tutaj mojej twarzy. Są delikatne artefakty, ale można by to spokojnie zamaskować. No i oszczędza to sporo pracy. Przejdźmy sobie do kolejnej funkcji. Kolejna bardzo przydatna funkcja to Edit Video. Jeśli klikniesz sobie tutaj, zaznaczysz dany materiał i klikniesz na edycję, będziesz mógł stworzyć nową kreację. Na przykład zmienić te garaże w coś zupełnie innego. Na przykład pustynię, czy też jakieś inne elementy. Wystarczy, że wpiszesz tutaj polecenie po polsku lub po angielsku. Mógłbyś wpisać tutaj coś takiego. Zmień tło za mężczyzną. Niech będzie to pustynia, kosmos i na przykład plaża. Najlepiej takie polecenia, tak jak mówię, przepuścić przez AI, żeby były bardziej dopracowane, ale takie spontaniczne też powinny zadziałać. Następnie ważny element to wybór modelu. Seedance 2.0 na ten moment jest najlepszy, ale pobiera najwięcej kredytów, więc można sobie wybrać opcję Fast, jeśli robisz bardziej hobbystyczne produkcje. W przypadku bardziej komercyjnych, no to warto wybrać sobie te lepsze modele, wtedy masz najlepszą jakość. No i mamy długość trwania, oczywiście im krótszy, tym mniej pobranych kredytów. Tutaj mamy szybki podgląd, jeszcze jest rozdzielczość i wysyłamy takie polecenie. Tak wygląda pierwsza generacja, w której model dostał dużą wolność i zrobił kreatywne przejścia. Nie zawsze chcemy takich efektów, więc w drugiej generacji opisałem konkretnie, o co mi chodzi. Napisałem, że mają być to twarde cięcia bez żadnych efektów przejść i tak wygląda wynik.
Kolejny przykład. Masz wspaniałe ujęcie, ale ktoś wszedł Ci w kadr i już nie możesz tego powtórzyć. Czy da się to naprawić? Sprawdźmy. Wrzucam zdjęcie z wideobloga. Mamy w tle panią i samochody i wpiszę teraz takie polecenie. Usuń kobietę, która znajduje się za mężczyzną oraz wszystkie samochody. Tutaj znowu wybieram wszystkie ustawienia i przesyłam do systemu. Wybieram sobie model Sidence 2.0 Fast, czyli ten szybszy, jednocześnie dający gorszą jakość i wysyłam polecenie do systemu. Mamy generację, pokażę Ci przed i po. Najpierw jak wyglądało to przed, a potem po. Moim zdaniem wyszło bardzo dobrze, jak na to, że to jest tańszy model o niższej rozdzielczości. Moja twarz, głos, wszystko zostało zachowane, zmieniły się tylko elementy, o które poprosiłem. Teraz przejdźmy do kolejnego przykładu, czyli dodawanie elementów do sceny. Tutaj problem był jeden, moja twarz była bardzo daleko, dodatkowo nagrywałem smartfonem, więc system nie poradził sobie z odwzorowaniem twarzy. Ty możesz zrobić to znacznie lepiej, możesz dodawać obiekty do danego ujęcia, możesz je edytować, zmieniać kolory, więc jest to bardzo dobre narzędzie do edycji. Przejdźmy dalej. Mamy biegnącą kobietę i powiedzmy, że potrzebowałbyś zrobić z tego reklamę, pokazać jakiś proces, historię. Co możemy zrobić? Możemy umieścić ją w dowolnej scenerii, w zależności od tego, co wpiszesz w poleceniu. Tak wygląda wynik. W tym wypadku polecenie było bardziej rozbudowane i opisałem konkretnie sekunda po sekundzie, co ma się wydarzyć. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jak pisać takie polecenia z pomocą sztucznej inteligencji, to w opisie znajdziesz również zapis na newsletter z pełną sekcją dotyczącą tego, jak tworzyć filmy AI. Jest to w zasadzie bezpłatny kurs, który możesz wykorzystać. Wróćmy teraz do naszej edycji, ponieważ powstał tutaj kolejny problem. Rozdzielczość. Wygenerowałem to w jakości HD, nasza oś czasu jest Full HD. Na szczęście możemy to naprawić, mamy funkcję Upscale i możemy wybrać, jaka ma być rozdzielczość. Ja wybieram 4K i klikam Generate. Mamy generację, dodaję ją do systemu, zobacz jak wyszło. Rozdzielczość została zmieniona, jakość poprawiona, jestem zadowolony z efektu. Trudno będzie Ci to zobaczyć na YouTubie, ponieważ YouTube pogarsza jakość, a ja nie przesyłam filmów w 4K, ale możesz przetestować to u siebie. Teraz przejdźmy do kolejnego przykładu, ponieważ to nie tylko edycja elementów, ale również tworzenie nowych filmów, na przykład animacji czy też dodatkowych kadrów, które potrzebujesz. Masz tutaj opcje dodatkowe, takie jak Image Generation oraz Video Generation. Jeśli brakuje Ci jakichś zasobów, przebitek, to możesz je wygenerować w tym miejscu. Możesz wygenerować sobie tutaj bardziej zaawansowane animacje, na przykład takie, które użyłem w poprzednich filmach, albo jednolite na jednolitym tle i potem wykluczować sobie nawet z pomocą tych domyślnych funkcji, które są w systemie. Kolejna przydatna funkcja to reframe. Jeśli mamy właśnie film pionowy, a chcielibyśmy, żeby był poziomy, możemy tutaj w bardzo prosty sposób to zmienić. Nie trzeba nawet wpisywać polecenia. Ilość kredytów jest obliczana na podstawie długości trwania filmu. Klikasz generuj i gotowe. Jak widzisz, nowa integracja daje spore możliwości i może uprościć workflow. Czy pomoże i Tobie? Najlepiej to przetestować. Z mojej perspektywy jest to bardzo fajny krok do przodu i mam nadzieję, że podobna integracja pojawi się również w innych narzędziach. Chętnie bym z tego skorzystał. Co nie działało? Czasami system nie radził sobie na przykład z wycinaniem tła, musiałem powtarzać polecenia, żeby zrobił to dobrze. Dodatkowo, co jest irytujące, ale na razie nie ma na to dobrego sposobu, pewne materiały są odrzucane, na przykład z moją twarzą, no i pewnych elementów nie mogłem przetworzyć z AI. Moim zdaniem to tylko kwestia czasu, aż pojawią się nowe modele, które zmniejszą koszt montażu AI oraz będą dawać coraz lepsze wyniki. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Linki masz w opisie tego filmu. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat generowania filmów, zdjęć z pomocą sztucznej inteligencji i nie tylko, to tutaj masz kolejne filmy na ten temat. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Krzysztof Gonet.